Cześć, z tej strony Krawiec i dziś spróbujemy zrobić soundtrack do filmu Avatar. Zapraszam. Moi drodzy, tak jak nieraz wspominałem na moich streamach czy na odcinkach, że uwielbiam tworzyć do filmów, uwielbiam tworzyć do obrazów, do czegoś, co się rusza, uwielbiam przekazywać jakieś emocje, które są na ekranie poprzez muzykę. Dlatego wpadłem na taki pomysł, że zrobię serię odcinków, w którym będziemy robić soundtracki do jakichś filmów. Pierwsze, co pomyślałem, to Avatar. Mam jeszcze na następny odcinek w planie Interstellar i dalej chciałbym, żebyście wy mi pomogli wybrać jakiś film, do którego stworzę soundtrack, stworzę razem z wami. Moim odwiecznym mentorem, moim odwiecznym guru, jeżeli chodzi o muzę filmową, jest Hans Zimmer. Aktualnie jest on dzisiaj z nami na odcinku, gdyż wisi on u mnie w domu, natomiast będzie mała zmiana obrazu. Chociaż nie komponował on do Awatara, to będzie z nami, będzie mi pomagał dzisiaj. I przy krótkiej okazji może powiem moje 3 ulubione soundtracki od Hansa Zimmera. To miejsce trzecie będzie to Król Lew. Król Lew, czyli jedna z kompozycji Hansa Zimmera, które uczyłem się grać na klawiszach, jak zaczynałem robić muzę. Tak mi się bardzo podobał ten soundtrack, że nauczyłem się go grać. Hans Zimmer w jednym z wywiadów powiedział, że Król Lew to jest jeden z jego najgorszych soundtracków, który zrobił, czyli coś, co mnie tak inspirowało, mi dawało takiego kopa do działania. On uważał za niedopracowane i nie był z tego zadowolony. I to jest właśnie dla mnie dowód, że artysta nie ma nigdy pełnej kontroli nad tym, co spodoba się ludziom, co ludzie pokochają. I to jest właśnie ta magia produkcji, że coś, co dla ciebie wydaje się słabe, niedopracowane, dla innych może być czymś wspaniałym. Także naprawdę warto czasami ryzykować, warto wrzucać swoje rzeczy. Miejsce drugie wydaje mi się, że będzie to Gladiator i miejsce pierwsze, czyli najwybitniejszy moim zdaniem soundtrack Hansa. Tyle, ile łez poleciało słuchając tego soundtracka i jest to Ostatni Samuraj. Coś pięknego, piękny soundtrack. Teraz mam nawet ciarę, jak o tym mówię. Ale dzisiaj sobie zrobimy muzę do Awatara, także jakieś zalążki pewnie będzie słychać zimmerowskie u mnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się taki motyw, takie odcinki, taka seria i jedziemy. Moi drodzy, cały soundtrack oprzemy sobie na Nexusie. Uważam, że te ekspansiony do Nexusa filmowe są po prostu kozakami. Co prawda nie ma nad nimi takiej kontroli jak w tych bibliotekach, co są w kontakcie, ale jeżeli chcemy zrobić demo, jeżeli chcemy zrobić zarys, który na przykład w przyszłości miałaby to odegrać na przykład orkiestra, to moim zdaniem Nexus jest potężny. Dźwięki, które tu są, no po prostu miażdżą mi głowę, także pokażę wam dzisiaj, jak z niego korzystam, jak to wygląda, jak komponuję. 90% jak komponuję jakąś muzę, zaczynam od pianina. Najłatwiej na pianinie wymyśleć melodię, główny motyw i potem sobie pod to piano budować. Pierwsze, co zrobię, to wrzucimy sobie na to piano reverb. Potrzebuję tutaj taki mega ambientowy reverb. Użyję sobie do tego Kashmira. Nie ruszam nic, zmieniam tylko opcję mix na reverb volume, czyli tworzę tak jakby reverb wysyłkowy na senda. Dodaję mega fajny ambient, to jest coś, czego potrzebuję właśnie w tym pianinie. I poplumkamy sobie, pokminiemy sobie jakąś melodię. Dodamy sobie jeszcze jakiś ambient. Użyjemy sobie do tego Spitfire Labs. Ma on mega fajne darmowe biblioteki dźwięków i właśnie znalazłem takie, które idealnie podpasują mi właśnie pod nasz ambient. Szukałem takiego ambientu, takiego drona, który nam będzie kojarzył się właśnie z lasem, z wodą, czyli coś, z czego słynie Avatar. Jeżeli myślimy o Avatarze, to właśnie słyszymy oczami te dźwięki, czy widzimy uszami. Nazwiemy sobie dron, stawimy sobie taki długi kloc. Mega fajny klimat, słychać jakieś ptaszki, wiaterek i pod drona nagram tą melodię, włączam nagrywanie. Mega prosta melodia, mega fajna, mega chwytająca za serce. Rozdzielam sobie. Zrobimy sobie takie krótkie intro i pomyślałem, żeby cały numer zrobić w tripletach, to sobie zrobimy piano intro. Jako że nie jestem pianistą, ciężko mi jest grać takie triplety, żeby ładnie pasowały, a chcę, żeby tutaj w miarę to grało równo. Także ułożymy sobie to w piano rollu
Ustawiam sobie na 1/3 bitu, dzięki czemu w siatce będę trafiał w triplety. Velocity zrobimy delikatniej. Coś takiego. Kopiujemy sobie. Dobra, kopiujemy to dalej. Tu myślę sobie zrobimy jeszcze raz wyżej. Kopiujemy sobie to. To brzmi spoko. Mega ładnie to brzmi. Na końcu zrobimy może tak. Mega fajny klimat robi też ten triplet. Trochę sobie skrócimy te noty. Mamy nasze intro i mamy tak jakby nasze główne wejście. Moglibyśmy to rozpędzać i rozpędzać nawet do 5-6 minut. Natomiast chcemy sobie zrobić demko, chcemy przedstawić nasz pomysł na soundtrack, chcemy przedstawić nasz pomysł na jakby danie główne. Słyszę pod tym smyczki, także dodamy sobie pizzicato, Nexus. Piszemy sobie pizzicato. Szukam czegoś bardziej szarpanego. To jest mega fajny preset. Wejdziemy sobie w layery. Co my tu mamy? Perkusję. To jest za mocne. Harp nie. Ładny brasik. To jest mega, to mi się przyda na dół. Weźmiemy sobie beat slow. Wejdę w nasze piano, skopiuję sobie triplet. Robimy sobie beat slow. Jedno musi być głośniej. To będzie to. Jeszcze może głośniej. Tutaj wy chyba nie widzicie velocity, także sobie zmniejszymy. Może damy mocniej. Położymy sobie tak jak gra nasz bas. Mam już jako taką podstawę, czyli mam tą główną linię piano na tym triplecie. Mam niskie częstotliwości, więc teraz przejdziemy do smyczków. Zrobię sobie pierwszy smyczek, który będzie nam grał już jakby główną melodię, ale nie za głośno, nie za mocno. Cały power chcę uzyskać w następnej sekcji. Sobie strings main i poszukamy sobie jakiegoś fajnego smyczka. Tylko tak jak mówiłem, nie za mocnego. To może być spoko. Nagrywanko. Mega fajny klimacik się robi. Już w mojej głowie słyszę tu takie brasy, które będą w tle, zaraz sobie je zrobimy. Myślę, że to damy sobie jeszcze pizzicato, ale wyższe. Zrobimy sobie na tym paternie, co mamy, pizzicato low i zrobimy sobie pyp, 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 pyp. Może wyżej to. Miodzio. Kopiujemy. Musimy dać wyżej.
Damy sobie może wyżej velocity, żeby grały trochę agresywniej te górne pizzykato. Jeszcze ciut. Dodamy sobie może powoli już jakiś cięższy low-end do tego. Wydaje mi się, że ten Warcry tutaj miał mega fajny string taki na dół, żeby sobie zagrać dołem. Szukam takiego niskiego, smyczkowego, niskiego basu. O, tu jest mięcho. Ułożymy sobie ten dół. Tyk, cyk, 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 cyk. Ctrl L. Nowy pattern string low. Bass long. Bass long. Mega ładnie to brzmi, mega mi się podoba. Brakuje mocnego uderzenia, kinowego impakta, także poszukamy sobie go również w Nexusie. Nazwiemy już sobie Impact, robimy sobie nowy pattern. Cyk, 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 deep boom. Mega przyjemne. Sobie głośniej. Chyba za często. Tu brakuje ewidentnie brasa albo horna. Robimy sobie bras. Trochę sobie to zmienimy. Kurczę, ale nie wiem, czy nie użyjemy sobie tego dalej. A tu zrobię jakieś delikatniejsze wstawki. Zrobimy to tak, zrobimy Make Unique. Ej! Nie chcę, żeby to było tak agresywne, ściszam sobie znów velocity. Mam pomysł na chóry, może dodamy sobie chóry. Skopiuję sobie dosłownie nasz string i wrzucimy sobie te chóry od drugiej części wyżej choliera. I teraz druga część, myślę, żeby to już dowalić mocno do pieca, żeby to rozwinąć już szybko rozwijamy, czyli robimy intro, robimy wstęp i jebnięcie, tak żeby pokazać cały arsenał, jaki posiada ta aranżacja. Ten chór sobie robię Make Unique i dam go na ten drugi part wyżej, Ctrl Shift, czy to zadziała? Może tylko to? Myślę, żeby dodać tu może takie cięższe drumsy. Także zrobimy sobie drums. Ten pierwsze uderzenie jest spoko. Pierwsze niech będzie takie mocniejsze. Może coś takiego. To już ciszej. Bum, 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 bum. Często chyba to będzie. Niech to nam się rozwija velocity do góry. Takiego.
Znalazłem jeszcze coś takiego, nie wiem czy to nie będzie za mocne, ale wydaje mi się, że fajnie to będzie do tego pasowało. Taka mocniejsza perka, trochę wojskowa. Mega spoko to brzmi, solo, także zobaczymy jak to będzie brzmiało razem. Tu mamy pierwszy drums, zrobimy sobie drums 2. Może zrobię tak, żeby on tylko raz się powtarzał, a raz się kończył tym tripletem? Coś takiego? Mega spoko, mega spoko. Jakoś chcę jeszcze bardziej podkreślić tą główną melodię stringsów, ale już jest naprawdę mega spoko. Myślę, że dodamy sobie cello. No a ten drugi part koniecznie jakieś horny, myślę, żeby tu jeszcze trochę dowalić. Horns. Łączymy sobie nagrywanie. Tak myślę, czy puścić jeszcze ten ogon dalej, czy zostawić to tak na reverbie? Kurde. The balans. No mega mi się to podoba. Zrobię jeszcze takiego drum rolla. Zrobimy, żeby on się podgłaśniał. Bez tego ostatniego uderzenia. I jakiś transition. Ten string damy sobie jeszcze może wyżej. No i co, moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że tak zazwyczaj właśnie wygląda praca nad demem, bo podkreślam, że jest to demo, żeby stworzyć z tego cały ten soundtrack, żeby on brzmiał profesjonalnie i naturalnie. Wymagałoby to, ma to przedstawić mój pomysł, ma to pokazać, czy to pasuje z obrazem, czy to pasuje z wytycznymi, które dostałem, czy to jest właśnie jakiś obrazek, czy to jest jakiś film, czy jakaś jedna scena z filmu. Pokazuję mój pomysł, a następnie, jeżeli pomysł się podoba, rozbudowuję ten kawałek już tak naprawdę i wymaga to o wiele więcej pracy, ale jeżeli chcemy stworzyć demo, które chcemy gdzieś wysłać, chcemy pokazać nasz pomysł, to jest najszybszy sposób. I co, posłuchajmy jak to brzmi.
Moi drodzy, wielkie dzięki za dotrwanie do końca, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takiej serii, bo moim zdaniem ona jest mega spoko. Dajcie znać w komentarzach, jakie filmy chcielibyście, żebyśmy sobie razem zrobili. To jest naprawdę mega fan jest komponować do właśnie obrazów, czy do gier, czy do właśnie scen filmowych. To jest coś, co naprawdę uwielbiam robić, także ten format jest dla mnie wyjątkowo ważny, wyjątkowo taki emocjonalny, chciałbym go robić. No i co, dziękuję bardzo, dziękuję za wszystkie lajki, suby, komentarze i do zobaczenia, cześć!